Hej, witajcie na kanale Red My Lips Art. Ja mam na imię Sylwia i jestem wizerzystką z prawie 15-letnim doświadczeniem i dzisiaj na bazie mojego doświadczenia będę opowiadać Wam o odmładzaniu okolic oczu. Jak sprawić, żeby nasze spojrzenie było świetliste, młodzieńcze, jak malować się, aby nie podkreślać zmarszczek, jak jednocześnie zatuszować wszelkiego rodzaju zasinienia i jak sprawić, żeby ta okolica po prostu wyglądała zdrowo i młodzieńczo. Partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Sensum Mare, których produkty testuję od dłuższego czasu i dzisiaj również Wam o nich opowiem. Będę miała również dla Was kod rabatowy, więc jeżeli interesuje Was efekt odmłodzenia i świetlistego spojrzenia, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Podstawą absolutnie każdego pięknie wyglądającego makijażu jest pielęgnacja i będę to powtarzała jak mantrę, jest to bardzo ważne, ponieważ korektor nie zastąpi nam pielęgnacji. Podkład nie zastąpi nam pielęgnacji. Nawet najpiękniej wykonany makijaż cery czy makijaż oka nie zrobi nam tego, co właśnie dla naszej skóry robi pielęgnacja. Ja zanim przejdę do makijażu, również chciałabym nałożyć pielęgnację pod oczy i opowiedzieć Wam o produktach, które od dłuższego czasu testuję. Pierwszym z nich jest serum Algo Eye. To jest przeciwzmarszczkowe i wygładzające serum pod oczy. Bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie jego konsystencja, bo jest niesamowicie leciutka. Zobaczcie, że to jest taki bardzo leciutki, żelowo-wodnisty produkt, więc świetnie sprawdzi się jako taki dodatkowy booster pod standardową pielęgnację, jaką jest krem. To serum, przez to, że jest leciutkie, takie wodniste, fajnie sprawdza się właśnie w redukcji obrzęków, w redukcji zasinień pod oczami. Mamy tutaj aż 24 składniki aktywne i ponad 96% składników pochodzenia naturalnego, więc mamy cudowne działanie składników aktywnych, ale przy jednocześnie utrzymanym naturalnym składzie. Myślę, że będzie super produktem właśnie w okresie letnim, kiedy będą upały i tej pielęgnacji trochę nie chce nam się nakładać, bo jest po prostu zbyt ciężka i obklejająca. Następnie nałożymy sobie rozjaśniający i przeciwzmarszczkowy krem pod oczy Algo Eye. Również bardzo przyjemny produkt o takiej niesamowicie fajnej, bogatej konsystencji. To również mamy 98 składników pochodzenia naturalnego i 18 składników aktywnych. Mamy tutaj wodę z lodowca norweskiego, 7 rodzajów alg, ekstrakty i olejki roślinne, kofeinę, kwas hialuronowy, więc jest naprawdę bogactwo cudownych składników, takie wiecie, spa dla naszej skóry pod oczami. I nasza poranna pielęgnacja okolic pod oczami jest gotowa, natomiast mam dla Was jeszcze jeden produkt totalnie godny polecenia, który ja stosuję zazwyczaj właśnie w tej pielęgnacji wieczornej, już po demakijażu i jest to super bogata maska pod oczy. Ma cudowną, bogatą konsystencję, intensywnie nawilża, odżywia, regeneruje i jest to po prostu mój absolutny hit. Zakochałam się w tej masce. Mamy tutaj 97% składników pochodzenia naturalnego i 30 składników aktywnych. Ja zakochałam się w tej masce w momencie, kiedy miałam dużo nagrywek i musiałam nagrać więcej niż jeden makijaż w ciągu dnia. Musiałam zrobić make-up, później zmyć go i nałożyć ponownie. I po takiej sesji, niestety, ale moja okolica pod oczami bardzo cierpi. Czuję takie pieczenie w kącikach, podrażnienie, suchość i łzawienie oczu. Mimo że staram się naprawdę bardzo delikatnie i ostrożnie tą okolicę pod oczami traktować, ale no jednak, wiecie, zmywanie i zaraz natychmiast robienie kolejnego makijażu i znów zmywanie, nie odbija się, że tak powiem, czkawką na mojej okolicy pod oczami. I potem przychodzi ta królowa, nakładam ją i czuję natychmiastową ulgę. Brak pieczenia, brak podrażnienia, fajne, takie głębokie nawilżenie i nagle przestają łzawić mi kąciki. No to jest po prostu coś, czego ja po prostu w swoim życiu potrzebuję. Natomiast no polecam oczywiście do takiej pielęgnacji przeciwstarzeniowej, jeżeli chcemy naprawdę tak porządnie o tą okolicę pod oczami zadbać, porządnie ją nawilżyć, odżywić, zregenerować, no to tego typu takie bogate produkty fantastycznie sprawdzają się w pielęgnacji anti-aging. Jeżeli chcielibyście przetestować któryś z tych produktów, bądź inne produkty marki Sensum Mare, bo wiecie, że mam tam kilka swoich absolutnych rodzyneczków, perełeczek, to pamiętajcie o moim kodzie RED25, który daje Wam 25% rabatu na całe zakupy. Szczegóły tej promocji, jak i linki do tych produktów znajdziecie na dole w opisie, a my przechodzimy już do trików makijażowych. Na efekt odmłodzenia spojrzenia wpływa nie tylko makijaż samych
powiek, ale również okolicy pod oczami i nad oczami. I w momencie, kiedy wyrównujemy koloryt całej naszej twarzy, a nie wyrównujemy okolicy pod okiem, to ta okolica pod okiem wydaje się jeszcze bardziej zasiniona, jeszcze bardziej zaciemniona w stosunku do wyrównanej podkładem twarzy. Więc zaczniemy sobie od korektora. I teraz jaki korektor wybrać? Po pierwsze, bardzo Wam polecam stosowanie color correctingu, jeżeli mamy faktycznie pod okiem jakieś mocniejsze zasinienia, bo color correcting sprawi, że zneutralizuje nam się ten kolor, przez co będzie można nałożyć mniej korektora później, albo właśnie już sama neutralizacja sprawi, że ta okolica pod okiem będzie wyglądała ok. Ja w tym celu biorę sobie brzoskwiniowy korektor i ten kolor jest tutaj bardzo istotny, że właśnie brzoskwinia sprawia, że neutralizują nam się te wszystkie niebieskie tony pod okiem. Dlatego ja nakładam sobie dosłownie odrobinę i tylko w miejsce, które faktycznie jest mocniej zasinione. Zobaczcie, że u mnie będzie to miejsce, widzicie? Takie leciutkie, ciemniejsze miejsce i wklepuję sobie delikatnie color correcting, czyli brzoskwiniowy korektor. I ważne jest, aby wklepać go tylko delikatnie. To nie musi być bardzo gruba warstwa, która od razu nam zakryje to zasinienie. Chodzi o to, żeby ono nam się zneutralizowało, a nie zakryło. I zobaczcie teraz to miejsce, a to, jak już zostało ładnie rozjaśnione i fajnie odbija światło, już praktycznie tego zasinienia z tej strony nie widać. Warto również pamiętać o tej okolicy, bo ona często również ma mocniejsze zasinienie. W tym miejscu łączy nam się jakby skóra twarzy, a skóra oka i jest tutaj często właśnie taki ciemniejszy, bardziej zasiniony punkt, więc o nim nie zapominajmy, bo on, jeżeli go wyrównamy, to daje nam naprawdę przepiękny, odmładzający efekt, odświeżający spojrzenie. Ja tak naprawdę już mogłabym na tym produkcie poprzestać, bo mocnych zasinień pod oczami nie mam, ale wiem z doświadczenia, jak pracować z takimi problemami, także zaufajcie mi, że wiem, co mówię. Przechodzimy sobie już do takiego właściwego korektora i teraz odwieczne pytanie, jaki korektor wybrać pod to oko, bo z jednej strony chcemy, żeby okolica pod okiem wyglądała naturalnie i tutaj najlepiej sprawdzą się konsystencje kremowe, delikatnie rozświetlające, z drugiej strony chcemy mieć to krycie, które dają nam produkty kryjące, zastygające, ale z drugiej strony te będą wyglądały ciężko, te będą wyglądały lekko, ale te wszystkiego nam nie zakryją, a te nam zakryją wszystko, więc co zrobić i jak po prostu pracować z tą okolicą pod oczami? Oczywiście jest to bardzo osobista kwestia i tutaj nie odpowiem Wam jednoznacznie na to pytanie, natomiast musimy pamiętać, że wszelkiego rodzaju kremowe, mokre konsystencje będą działały bardziej przeciwstarzeniowo optycznie, nawet jeżeli nam się coś pod tym okiem delikatnie zbierze, niż produkty, które mocno nam zastygają, które są mocno kryjące, wyglądają ciężko. Natomiast z tymi, które mają mocne krycie i wyglądają ciężko, możemy pracować w takich turbo minimalnych ilościach i one dadzą nam to krycie, ale nie będą wyglądały ciężko, więc to jest wszystko kwestia tego, jak danym kosmetykiem pracujemy. Ja użyję sobie dzisiaj jednego z moich ulubieńców, jeżeli chodzi właśnie o taki efekt odmładzający, czyli korektor Clarins Instant Concealer, który potrafi się zbierać pod okiem, więc trzeba z nim uważać, jeżeli chodzi o ilość, albo delikatnie przypudrować. I ja tutaj radzę skupiać się wyłącznie na okolicy, która faktycznie wymaga wyrównania tego kolorytu. Bo jak walniemy sobie taką grubą krechę korektora, jak to robią zazwyczaj na YouTubie czy Instagramie influencerki, no to niestety, ale ta okolica pod okiem będzie wyglądała ciężko i będą nam się te produkty zbierać w zmarszczkach. Więc, jeżeli temu zapobiec, nakładamy cieniutką warstwę, nakładamy je warstwowo, nadmiar zawsze zbieramy paluszkiem czy gąbeczką. Na takich minimalnych ilościach pracujemy, wtedy makijaż wygląda absolutnie przepięknie i nic nam się nie zbiera w zmarszczkach, bo nie ma co się zebrać. A jeśli nawet się zbierze, to wiecie, z takiej odległości lusterka, ale to już jest okej, bo już nikt z daleka tego widzieć nie będzie. Kolejny odwieczny konflikt, czy tą okolicę pod okiem pudrować, czy nie. To również jest bardzo indywidualna kwestia, bo okolica nieprzypudrowana będzie wyglądała bardziej naturalnie. Puder potrafi nam trochę tą okolicę pod okiem wysuszyć i jednak wizualnie podkreślić zmarszczki, ale za to utrwali nam korektor, który nie będzie nam dzięki temu wchodził w zmarszczki. Również to, co potrafi zrobić puder, to optycznie
automatycznie jakby spłaszczyć nam tą okolicę, więc jeżeli mamy jakieś zagłębienie pod okiem albo wypukłość, to ona się staje bardziej płaska. Więc musicie sami wypróbować na sobie, co najlepiej sprawdzi się do Waszej okolicy pod oczami. Ja w przypadku kobiet dojrzałych bardzo rzadko stosuję puder pod oko. Właśnie jedyne miejsce, w które ten puder stosuję, to właśnie tutaj, gdzie tych zmarszczek jeszcze jako takich nie ma i nie pracuje nam mocno tutaj mimika, więc zmarszczki nie będą mocno podkreślone, ale utrwalę ten taki jakby kluczowy punkt kulminacyjny, gdzie tego produktu zbiera się najwięcej. Ja użyję sobie dzisiaj pudru Fresh Nectarine z Hean, który jest pudrem wygładzającym, utrwalającym i dodatkowo ma taki delikatnie właśnie nektarynkowy, brzoskwiniowy odcień, który może jeszcze nam dodatkowo subtelnie zneutralizować zasinienie pod okiem. Ilość jest tutaj kluczowa. Dlatego używam puszystego, delikatnego pędzelka. Możecie użyć pędzelka do Waszych cieni i lekko wklepuję sobie puder. I zobaczcie, że ta okolica od razu przestaje odbijać światło, więc wszelkiego rodzaju nierówności w tym miejscu zostają zniwelowane. I teraz myślę, że bardzo dobrze widać, jak prezentuje się ta okolica pod okiem i ta okolica pod okiem. Mówiłam o okolicy pod oczami i nad oczami i tutaj oczywiście chodziło mi o makijaż brwi i nie bójcie się, nie będę Wam kazała robić 5-krokowego makijażu brwi, które muszą wyglądać absolutnie perfekcyjnie, wręcz przeciwnie. Im bardziej perfekcyjny, ostry, ciemny i ciężki makijaż brwi, tym będzie działał niekorzystnie na efekt przeciwstarzeniowy, więc staramy się, aby ten makijaż brwi był delikatny, łagodny, subtelny i w miarę naturalny. Ja z tej strony naszej odmładzającej zrobię makijaż kredką, ale w takim dosyć jasnym odcieniu i ona jest wręcz troszeczkę jaśniejsza od mojego koloru brwi. Unikamy w takim makijażu wszelkich ostrych linii i krawędzi. Miękkość działa zawsze przeciwstarzeniowo. Ważne jest właśnie, aby nie wybierać zbyt ciemnego koloru do makijażu brwi i to obojętnie, czy wybieracie kredkę, czy jakiś cień, czy jakiś żel, czy mydełko, naprawdę obojętnie, po prostu nie wybierzcie zbyt ciemnego i też ważna rzecz, aby nie robić zbyt mocno tej okolicy z przodu, bo ona właśnie nadaje nam często takiego ostrego, gniewnego charakteru, więc staramy się tą okolicę z przodu, nawet jeżeli pokryjemy ją kredką troszkę za mocno, to mocno ją wyczesać szczoteczką. Z tej strony zrobię trochę ciemniejszą kredką, ale skupimy się też trochę mocniej na tych przodach, żebyście zobaczyli różnicę, jak to potrafi nam dodawać lat. Też delikatnie wyczeszę. No i czy Wy to widzicie? Zobaczcie, jaka ogromna różnica. Z tej strony makijaż jest taki delikatny, naturalny, a z tej od razu dodaje lat i jest taki ostry i gniewny. I tutaj i sam kolor zrobił nam efekt, bo tu mamy delikatny, jasny, tutaj mamy dużo ciemniejszy, ale też chłodniejszy i on się gryzie trochę z moją urodą, więc też to dodaje mi lat. O tych kolorach powiem Wam później. No i te przody. I tutaj starałam się wcale tak mocno i dokładnie nie wyrysowywać tego przodu, a jednak zrobił efekt taki bardziej ostry i gniewny, więc wyczesujemy sobie dokładnie te przody, a nawet możemy ich w ogóle nie malować, wiecie, tylko postarać się wypełnić braki i tutaj skupić się na tej końcóweczce i też będzie ok. Z wiekiem nasze brwi jaśnieją, ale również nasze rzęsy. Często narzekamy na to, że właśnie są bardzo króciutkie, bardzo delikatne i kompletnie ich nie widać, nawet jak je wytuszujemy. I tutaj przychodzi nam z pomocą jeden z moich ulubionych trików, czyli kredka, którą nakładamy między rzęsy. I tutaj nie chodzi o to, żeby narysować sobie kreskę na powiece wzdłuż linii rzęs, ale właśnie tak między rzęsami delikatnie wkładając kredkę i robiąc taki leciutki zygzaczek. I teraz zobaczcie z tej strony, jak prezentuje się moja linia rzęs i z tej strony. Jeżeli ktoś ma króciutkie rzęsy, bardzo delikatne czy bardzo jasne, to ten trik robi naprawdę ogromną robotę. To, co wpływa na efekt odmładzający, to odpowiednio dobrane kolory do naszego typu urody. Dlatego ja zrobię dzisiaj dwa makijaże. Po jednej stronie wybiorę sobie kolory, które są dla mnie korzystne i komplementujące mój typ urody, a
a z drugiej strony wybiorę sobie kolory, które są temu przeciwne. Moja uroda lubi ciepłe bądź neutralne barwy, delikatnie zgaszone, ale też dobrze wyglądam w akcentach kolorystycznych. Ja użyję sobie paletki Nude Star od Stars i zacznę od takiego lekkiego, brzoskwiniowego, zgaszonego odcienia i zaczynam aplikować sobie w załamanie powieki. I tak jak mówiłam, w przypadku makijażu brwi wszelkiego rodzaju ostre krawędzie, ostre linie, niedoblendowane cienie będą działać na niekorzyść. Staramy się wszystkie linie i wszystkie krawędzie zmiękczać. Ok, zobaczcie, wszystko jest bardzo mięciutko, delikatnie zaaplikowane. Przechodzę sobie do drugiej strony. Tutaj będę sobie używała paletki LH Cosmetics I Am High Palette, czyli takiej szarej, która mocno się gryzie z moją urodą. I tutaj sięgnę sobie po szary cień i zacznę od aplikacji tego szarego cienia pod okiem, ale nie będę tego cienia za dobrze rozcierać. Tylko go tak nałożę, o, ciach, ciach. I to samo zrobię na górnej powiece. Poblenduję sobie trochę zewnętrzny kącik. Natomiast skupię się na powiece ruchomej i tylko tu ten makijaż zostanie. A jak sobie to wszystko ładnie, dokładnie rozetrzemy i przeniesiemy powyżej załamania powieki, to mamy automatycznie efekt liftingu, szczególnie w przypadku powiek opadających. I tak jak już niejednokrotnie mówiłam, w przypadku powiek opadających staramy się robić makijaż na otwartym oku. Oczywiście możemy sobie je zamknąć, żeby troszkę sobie dokładniej wszystko porozcierać, ale żeby zobaczyć, czy ten makijaż już jest w odpowiednim miejscu, warto jest to oko otworzyć sobie. I ja widzę, że tu jeszcze troszeczkę tego cieniowania, tego cienia by się przydało. O, widzicie? Widzicie, co się stało? Automatycznie mamy tutaj uniesiony kącik, więc mogę sobie teraz zamknąć, rozetrzeć. Lepiej jest nałożyć mniej i stopniowo sobie cień budować, niż nałożyć za dużo i mieć plamę. Z tej strony nałożę sobie jeszcze taki jasny brąz taupe na resztę powieki i wszystko dużym pędzlem rozetrę, ale właśnie trzymając się tutaj tylko powieki ruchomej, czyli tej, powiedzmy, mrugającej części, żeby łatwiej było zrozumieć, o jakie miejsce mi chodzi. I żeby jeszcze lepiej i piękniej dopracować to cieniowanie, sięgamy sobie po beżowy cień i delikatnie, tym razem jakby od zewnątrz, staramy się wejść w te cienie i jeszcze wszystko ładnie zmiękczyć. Tak jak mówiłam, ta estetyka. Pracujemy nad estetyką makijażu, nad czystością tego makijażu, taką wizualną. I odwieczne pytanie, czy aplikować błyski, czy nie. Tutaj też jest wiele kontrowersji, wiele kobiet nie lubi, jak tam się za dużo błyszczy i jest tak za bardzo, wiecie, świecąco. Zresztą często te formuły są takie bardzo mocno błyszczące i boimy się, że będą nam podkreślały zmarszczki. Natomiast warto pamiętać, że błyszczące cienie odbijają światło, więc przynoszą nam trochę światła do naszego spojrzenia, więc może w szczególe podkreślą nam troszeczkę zmarszczkę, ale w ogóle będziemy mieć więcej świetlistości, więcej światła na twarzy, które zawsze działa odmładzająco. Więc z tej strony nałożymy sobie coś błyszczącego, ale nie nałożymy żadnego cienia, a rozświetlacz. I wybieram tutaj rozświetlacz celowo, ponieważ jego formuła jest bardziej miękka i gładka i delikatna w stosunku do na przykład cieni, które błyszczą się naprawdę mocno i mają taką grubszą formułę, więc faktycznie, jeżeli skóra jest mocno delikatna i wiotka, mogą dodawać nam efekt, wiecie, podkreślenia zmarszczek. Natomiast rozświetlacz da nam troszeczkę tego błysku w oku, natomiast nie będzie tak mocno podkreślał zmarszczek, jak taki klasyczny, mocno perłowy cień. Ja nakładam go sobie delikatnie w kąciku i tutaj na powiekę. To jest akurat rozświetlacz od Ireny Eris. Natomiast z tej strony nałożę sobie trochę tego błyszczącego, metalicznego cienia. I tutaj tak nałożę go na środek powieki mniej więcej. Ale też trzymam się tutaj ruchomej powieki bez rozcierania wysoko, żebyście zobaczyli różnicę. Zobaczcie, że z tej strony automatycznie to zasienienie zostało pogłębione, jakby stało się ono bardziej wyraziste i ciemniejsze, bo nie mamy z tej strony korektora. I teraz wyobraźmy sobie, co by było, gdyby to zasienienie było mocniejsze, bo ja jako takiego mocnego nie mam, ale już widać, że ta okolica pod okiem wygląda na bardziej zmęczoną,
taką, nie wiem, niewyspaną, a tutaj mamy taki fajny, świeży i naturalny efekt. No ale na ten efekt ostateczny wpłynęło również to, że wybrałam takie odcienie, a nie inne. Dobór odpowiednich odcieni jest kluczowy w efekcie, no właśnie takiego świeżego, młodzieńczego makijażu. To nie znaczy, że nie możecie nigdy w życiu użyć koloru, który Wam nie pasuje, bo chodzi o to, żebyście Wy się czuli dobrze, ładnie i fajnie w tym makijażu, a nie żebyście się musieli dostosowywać do jakichś, wiecie, konkretnych ram. Natomiast musimy mieć świadomość, że dobór odpowiednich odcieni i takich, które są zgodne z naszym typem kolorystycznym sprawia, że możemy tego makijażu nałożyć mniej, bo on się nam lepiej zgrywa i stapia i makijaż wygląda bardziej naturalnie i świeżo i już właśnie nakładając mniej kosmetyku już to wszystko nam gra. Jeżeli chciałabym na przykład ja nałożyć sobie szare cienie, to musiałabym to trochę inaczej ograć kolorystycznie, czyli na przykład nałożyć więcej korektora, czy więcej podkładu, żeby mocniej wyrównać kolory z cery. Po prostu wymaga to więcej kombinowania. Więc jeżeli chcemy, aby nasz makijaż był delikatny, w miarę naturalny, to warto jest wybierać właśnie takie odcienie do makijażu, które dobrze komplementują naszą urodę. Wtedy nie musimy eksperymentować, kombinować, zmieniać i tam, wiecie, kręcić na różne sposoby, żeby naprawić sytuację. I nie musicie znać dokładnie, którą porą roku jesteście, jaki tam podtyp i tak dalej, ale warto jest sobie uświadomić, czy lepiej jest tam w kolorach jasnych, czy ciemnych, pastelowych, delikatnych, czy troszeczkę bardziej wyrazistych, czy lubicie kolory zgaszone, czy żywe i w czym Wasza twarz zaczyna wyglądać dobrze. Wiem, że wiele kobiet nie lubi tuszować dolnych rzęs, bo mają wrażenie, że właśnie wszystko im się tak, że tak powiem, tutaj osuwa do dołu i to jest ok. Jeżeli nie lubicie tuszować dolnych, nie mam nic przeciwko, ale górne warto wytuszować. Ja polecam nakładać maskarę w 2 warstwach i dać w międzyczasie każdej warstwie trochę podeschnąć, czyli nakładamy pierwszą warstwę, czekamy aż trochę nam podeschnie i dopiero nakładamy drugą. Wtedy ten tusz potrafi nam się dobrze zbudować i ja polecam koncentrować się tutaj blisko linii rzęs, żeby mieć ten efekt zagęszczenia, bo to od razu otwiera nam oko i sprawia, że jest bardziej wyraziste i młodzieńcze. Nałożę jeszcze coś delikatnego na usta i mamy skończone makijaże. I tak się prezentują skończone makijaże i myślę, że doskonale widać różnicę między jedną a drugą stroną i tą, która z tych stron działa odmładzająco, a która postarzająco. Widzimy też, jak z tej strony mamy efekt liftingu dzięki rozjaśnieniu okolicy pod okiem i uniesieniu optycznie kącika. Z tej strony, przez to, że brakuje nam korektora i mamy też dolną powiekę taką, wiecie, pociągniętą bez rozcierania dokładnego i nie mamy przeniesionego cieniowania tutaj powyżej załamania powieki, no to to oko wydaje się takie ciężkie, zmęczone, takie pociągnięte jakby do dołu. Plus brew, która też tutaj osadza nam się mocno na tym oku i tworzy taki ciężki efekt. Odnośnie kolorów pamiętajcie, że nie chodzi o to, że kolory neutralne i ciepłe będą nas odmładzać, a szarości postarzać, tylko właśnie źle dobrane kolory pod naszą urodę, bo szarości też potrafią rozjaśniać, rozświetlać nam cerę i dawać takiego blasku naszym oczom, jeżeli mamy chłodną urodę. Także warto w tej kwestii troszeczkę sobie poeksperymentować, posprawdzać, ale trzymając się zasad, że ta okolica pod okiem powinna tak czy siak być wyrównana, a brew wykonana niezbyt mocno, niezbyt intensywnie, ale też nie pomijana. Ja już po przeróbkach obie połówki mam jednakowe i chciałam powiedzieć o jeszcze jednym bardzo ważnym elemencie, jakim jest demakijaż i takie łagodne traktowanie tej okolicy pod oczami. Ja osobiście całkowicie przerzuciłam się z demakijażu wacikowego na niewacikowe, bo te waciki i pocieranie sprawiały, że moja okolica pod oczami, jak i wrażliwa skóra były jeszcze bardziej podrażnione i wysuszone. Preferuję opcję olejek, który delikatnie masujemy po twarzy, jest to bardzo przyjemne i łagodniejsze dla naszej skóry. I potem rozpuszczony w ten sposób makijaż zmywamy pianką, żelem czy czymkolwiek i mamy przygotowaną na dalsze etapy pielęgnacji skórę pod oczami i taką skórę, która nie jest po prostu podrażniona. Pamiętamy, że w porach wieczornych nasza pielęgnacja może być bardziej bogata, gęsta w składniki odżywcze, więc tutaj cudownie sprawdzi się ta maska, o której Wam mówiłam. Naprawdę gorąco Wam polecam przetestować, jeżeli szukacie czegoś, co naprawdę fajnie zaopiekuje się Waszą okolicą pod oczami. Pamiętajcie, że macie kod rabatowy ode mnie i linki do tych wszystkich produktów macie na dole w opisie.
Dajcie mi znać, czy potrzebowalibyście jakiegoś odcinka, w którym mówię może jeszcze o jakiejś innej okolicy, która wymaga odmłodzenia. Bardzo chętnie nagram dla Was taki odcinek, więc czekam na Wasze sugestie. Jeżeli moje odcinki lubicie oglądać, ale wciąż nie wiecie, jak ten makijaż wykonać, wciąż Wam coś tam nie gra i nie pasuje i coś jest w kółko nie tak, pamiętajcie, że jest możliwość zapisania się do mnie na warsztaty indywidualne, w których pokażę Ci, jakich kolorów masz używać, gdzie dokładnie nakładać dane produkty, jak je rozcierać, jak trzymać pędzel i absolutnie wszystko Wam opowiem. Szczegóły na dole w opisie i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego Już mi się język plącze. Dzisiejszego odcinka. Zostawcie mi kciuka do góry dla wsparcia i widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Pa, pa.